Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Mam dla Was bardzo dobre wieści, a mianowicie ruszam z nową serią odcinków na moim kanale zatytułowaną Róże w ogrodzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W ramach tej serii będę prezentować pojedynczo wybrane odmiany róż, które warto mieć w ogrodzie. Przygotujcie się na odrobinę magii, bo każda z tych róż ma do zaoferowania coś niezwykłego. Zatem usiądźcie wygodnie, złapcie ulubioną herbatkę czy kawkę i zapraszam do oglądania. Muszę Wam przyznać, że długo zastanawiałam się nad tym, którą odmianę powinnam wybrać na rozpoczęcie tej serii i ostatecznie zdecydowałam się na odmianę najbardziej słoneczną, najbardziej pogodną w naszym ogrodzie, która dodatkowo bardzo często powtarza kwitnienie. Przedstawiam Wam różę rabatową Arthur Bell. Zanim jednak przejdę do szczegółów, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz triki ogrodowe, które z pewnością Wam się przydadzą. A jeżeli wciśniecie dzwoneczek, YouTube powiadomi Was za każdym razem, kiedy pojawi się tu mój nowy film. Arthur Bell jest odmianą wczesną, co oznacza, że kwitnie jako jedna z pierwszych róż w ogrodzie. Ta cudowna odmiana została wyhodowana przez firmę McGrady Roses i niektóre źródła podają, że została wyhodowana w 1964 roku, a inne, że w 1965. Jednak wiadomo, że od tamtej pory podbija serca ogrodników na całym świecie. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo zalet ma całe mnóstwo, a jedną z nich jest fakt, że bardzo często powtarza kwitnienie. Teoretycznie kwitnie w 3 bardzo długich falach, a w praktyce kwitnie po prostu niemal nieustannie. Jest bardzo zdrowa, co widać po jej błyszczących, zielonych, dosyć dużych liściach. Jest odporna nie tylko na choroby, ale również na mróz i wytrzymuje temperaturę do -28 stopni, zatem moim zdaniem nie wymaga zimowego kopczykowania. Ponadto jest ona bardzo łatwa w uprawie i według mnie odmiana ta jest idealna dla osób zapracowanych, które nie mają dużo czasu na bieganie wokół roślin, a także dla osób zaczynających swoją przygodę z różami, bo jest to niezwykle bezproblemowa i jednocześnie bardzo wdzięczna róża. Ale to nie koniec jej zalet. Najlepsze dopiero przed nami. Kolejnym jej atutem jest zwarty i kompaktowy pokrój. Ma ono duże znaczenie przy planowaniu rabaty różanej, zwłaszcza jeżeli lubicie uporządkowane rabaty, w których rośliny nie wchodzą jedna na drugą. Poza tym odmiana ta nie ma tendencji do wypuszczania długich, prawie dzikich pędów, jak to bywa w przypadku wielu innych odmian, które zazwyczaj w okolicach października lubią wypuścić taki długi, prawie 2-metrowy pęd. Dzięki temu Arthur Bell zawsze wygląda elegancko i schludnie. Pędy są sztywne, silne i wyprostowane, a kwiaty zawsze skierowane ku górze, za co dają jej dużego plusa. Arthur Bell osiąga wysokość około 1 metra, a przy sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet 130 cm. Szerokość tego krzewu wynosi około 70 cm. Przy okazji chciałabym pokazać Wam, jak wygląda Arthur Bell w połowie października.
Jak widzicie, róże, które latem otaczały go swoimi bujnymi, kolorowymi kwiatami, teraz odpoczywają, a Arthur Bell nadal niezłomnie cały czas produkuje kwiaty. I tak jak wszystkie róże, bardzo lubi słoneczko, a co ciekawe, również odnajdzie się na stanowisku półcienistym, za co otrzymuje ode mnie kolejnego plusa, bo takie odmiany są bardzo często poszukiwane. Jej półpełne kwiaty są jak słoneczka, intensywnie żółte o lekko cytrynowym odcieniu. Są one dosyć duże, bo ich średnica wynosi około 12 cm i w czasie kwitnienia wyróżnia się na tle wszystkich innych roślin, po prostu rozświetla ogród. Właśnie poprzez ten kolor róża ta roztacza wokół siebie niezwykle dobrą energię, a do tego pachnie bardzo intensywnie. Zapach ma przepiękny, uwodzicielski, taki lekko cytrynowy. Choć jej kwiaty nie należą do najtrwalszych, to kwitnie tak często, że będzie Was cieszyć przez długie tygodnie. Zatem jeżeli szukacie słonecznej róży, odpornej, łatwej w uprawie i do tego pachnącej i często powtarzającej kwitnienie, to Arthur Bell jest różą, której szukacie. Jako ciekawostkę powiem, że nazwa tej odmiany pochodzi od angielskiego franciszkanina, który mimo iż pochodził z bogatej prawniczej rodziny, zdecydował się być męczennikiem. Niestety został on aresztowany i skazany na śmierć w Anglii w czasie prześladowań katolików. I róża ta jest hołdem i ukłonem w jego kierunku. Aby podkreślić urok róży Arthur Bell, możecie łączyć ją zarówno z innymi różami, a także bylinami. Najlepiej w kolorach kontrastujących i moją propozycją są byliny w kolorze niebieskim, a także fioletowym i różowym. Na przykład szałwie, lawendy, przetaczniki kłosowe, zarówno fioletowe, niebieskie, jak i różowe, a także czosnki ozdobne, ostróżki w całej palecie barw. Różne odmiany dzwonków, czy nawet klematis bylinowy Arabella. Przy okazji, jeżeli szukacie więcej pomysłów na fioletowe i niebieskie kwiaty, to zapraszam Was do odcinka, który w całości poświęcony jest kwiatom kwitnącym w takich właśnie odcieniach. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze podejście do żółtych róż. Czy lubicie je w ogrodzie, czy niekoniecznie? A jeżeli tak, to z jakimi innymi roślinami lubicie je komponować? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, które uwielbiam czytać. Jestem również ciekawa, czy nadal tu ze mną jesteś. Jeżeli tak, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to poproszę o łapki w górę i śmiało dzielcie się nim z osobami, które tak jak i Wy kochają ogród. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone could wear a blindfold.